Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, między światami się na Filipinach. Zaczynamy kolejny dzień z budowy. New lock, Huh? new lock. Nice Yeah. one. Wife is back. Ah, Śmieją się chłopaki, że obcięty jestem. Że wyglądam jak człowiek. Zaraz ze sklepu więcej materiału. Chwila konsultacji z chłopakami. Zobaczymy, z czego zaczną i kontynuujemy. Może dzisiaj uda się zrobić wszystkie belki i zacząć to wiązać w siatkę. Zobaczymy. Dziękuję za wszystkie lajki, za komentarze, za subskrypcję, za oglądanie. No i zapraszam na budowę filipińską. Jesteśmy z powrotem. Materiał zamówiony. Siema Tufi. Są chłopaki. Tam chłopaki też już robią. Także dzisiaj będzie się działo. Dzisiaj będzie się tutaj działo. 17 000 pesos zostawione w sklepie. A to jeszcze nie koniec. Przyjechało zbrojenie. Pręty zbrojeniowe. Chłopaki murują pod daszkiem z plandeki. Tutaj chłopaki w cieniu kręcą zbrojenie. No i trochę im pomogę. To jest ostatnia belka, która będzie wzmacniana dodatkowymi prętami, jeżeli się nie mylę. No nie mylę się. Ostatnia. Także jak nie dzisiaj do południa, to jutro już będą beleczki skończone. A potem to wszystko powiązać razem. Coraz bliżej do końca ze zbrojeniem. Coraz bliżej. Jeszcze nie połowa drogi, ale coraz bliżej. Dobrze, moi mili. Coraz bliżej do końca, jeżeli chodzi o belki. Jaki jest na to plan i pomysł? Pomysł jest na to taki, że robimy wszystkie belki. Potem dokładamy wieniec na ścianie, na ścianie, na ścianie. Tam będzie belka. A na koniec idą prostopadle, robimy siatkę z prętów 12. Myślę, jak czytałem w internecie, jeżeli chodzi o udźwig, że co 15 cm, jak rozłożymy co 15, będzie ok. Najwyższa pora policzyć dokładnie, ile jeszcze prętów zbrojeniowych 12 będzie nam potrzeba. Jutro zamówić to, co potrzeba. I jest jakaś szansa, że zbrojenie będzie jutro gotowe. Bo jeżeli to będzie wyglądało tak jak teraz, to tu już nie będzie trzeba żadnych strzemion, to będzie utrzymywało się na belkach. Ale to będzie solidne. Będę mógł zrobić podjazd i parkować samochód na górze. No nic, biorę miareczkę. Brakuje nam 3 6-metrowe pręty zbrojeniowe 9 mm. A teraz policzymy, ile brakuje nam 12 mm prętów. No i jesteśmy w domu, jeżeli chodzi o zbrojenie. Jeszcze w tym tygodniu piasek i cement. Cement to od strzała. Z piaskiem może być taki problem, że muszę pojechać do sklepu, bo często nie mają worków pustych. Można kupować na worki albo na metry sześcienne. Spytam, jaki jest przelicznik, ile worków wychodzi na metr sześcienny, może po prostu zamówi, że przywiozą i zrzucą to z samochodu i tyle. Oczywiście pod zbrojenie podłoży się po angielsku spacery, po polsku dystanse, żeby zbrojenie, jak będziemy po tym chodzić, tam jest zaparte trochę o ścianę, która jest wyżej, widzicie. No ale tu na środku, jakbym na nim stanął, jak będzie tutaj siatka, no to jest ta możliwość, wielkie prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że po prostu zdarza się to na Filipinach. Widziałem to w wielu budynkach, że odparza strop i wychodzi zbrojenie. Pytałem w sklepie, czy mają takie dystanse, jak się stosuje w Europie. Jak w Europie widziałem, wiecie, takie plastikowe nóżki, co podkłada się pod pręty. Nie mają.
Więc myślę, że rozwiążemy to inaczej. Po prostu z tej grubej płyty zostało mi trochę tej grubej płyty, którą użyłem na podłogę. Takie ścinki, których nie mogę nigdzie indziej użyć. One mają 1,2 cm. Porobi się, pod zbrojenie się podkłada i na tym zbrojenie będzie się opierało. Potem jak ściągniesz szalunek, można tą płytę wykruszyć i zacementować, zabetonować ten kawałek, który po prostu będzie po płycie. Lepiej tak, niż jakby zbrojenie miało się po prostu zapaść do płyty i leżeć na płycie bezpośrednio. Tego byśmy po prostu nie chcieli. No, dobra, liczę ile tego zbrojenia pójdzie. Pojawiają się drzwi do łazienki w tylnej ścianie. Jedne, drugie. Jeden pokój, drugi pokój. Jakiś tam progres dzisiaj jest. Coś porobili. U nas też progres jest. Jeszcze raz ruszę się do Lazii. Ostatni raz dzisiejszego dnia. Dokupię 3 brakujące pręty zbrojeniowe 9 mm, żeby porobić strzemiona. No i dzięki temu jutro można dokończyć wszystkie te belki i zacząć wiązać resztę siatki. A potem już tylko forma z zewnątrz i można to zalewać. No ale w tym celu też trzeba porozmawiać o piasku i cemencie w sklepie. No, żona chce pożyczać łódkę, bo wujo co łódki robi, mówił, że ma z włókna szklanego mniejszą łódkę, taką, żebyśmy sobie mogli we dwójkę nią pływać. Chyba coś tego typu. Znaczy tej wielkości, że samym ją do wody zaniósł pewnie. Bo czasem widzę, jak samemu je wynoszą z wody chłopaki. No nic, jedziemy do Lazii. Ważne, że progres jest. Dzisiaj jest poniedziałek. Także jest naprawdę wielce prawdopodobne, że do końca tygodnia będzie lane i betonowane. A zobaczymy, jak daleko tutaj panowie zajdą. No bo to jest prostsza robota. To nie będzie betonowego stropu. Filipiny. Nie powiedziałbym, że filipińskie drogi, bo nie są w tym stanie. No ale domniemam, że zarówno jakość tego gumienia, ono jest chyba akurat z Tajlandii albo z Wietnamu, nie mam pojęcia skąd. Zaraz sprawdzimy, czy jest coś napisane na kole. Safety warning, rim, kanji, firma kanji, ale skąd to kanji jest? Nie ma nic na oponie, nie widzę informacji, skąd pochodzi firma kanji produkująca opony. No ale filipińskie drogi versus opony 1.0. Faktem z przodu były używki z tym wysokim bieżnikiem, ale dość szybko ten bieżnik jest zjadany tutaj. No i dzisiaj wróciłem do domu, samochód sobie stoi i widzę, że kapeć z przodu, z prawej strony na starej oponie. To są opony z dętkami w ogóle, także kwestia może też tego, chociaż nie wjeżdżam teraz tutaj do środka, bo nie ma jako tako wjazdu. Trzeba to przeorganizować. Także nie wydaje mi się, żebym wjechał tutaj na jakiegoś gwoździka, czy na jakiś kawałek blaszki, czy drutu, czy czegokolwiek, co mógłby tą oponę uszkodzić. Ale może też tak jest. Także jutro pierwsze co z rana, o ile się uda. Bo wiecie, ja sobie mogę rzeczy planować, ale też muszę teraz polegać znowu na pomocy innej osoby. A mianowicie postaramy się, pójdziemy dzisiaj w ogóle na kolację do wujka i do cioci. Zostawiliśmy tam kurczaka z rożna, żeby go ciocia przygotowała, odgrzała. Pójdziemy na kolację do wujka, bo jeszcze mamy tutaj do omówienia pewną papierologię odnośnie tej struktury. No i postaram się od rana pożyczyć multicaba od wujka, pojechać do sklepu, kupić
2 nowe opony. Nie jest to duży problem, jest to kolejny jakiś tam wydatek. Będzie to wydatek rzędu, myślę, 5 do 6 tysięcy peso, w granicach takich się to zamknie, bo nowa opona jest jakieś 2-2,5 tysiąca peso. Założenie tego na felgę, no myślę, że mówię, tak 5-6 tysięcy peso się zamknie za opony z założeniem. Nie ma się co denerwować nawet. Nie komplikuje to bardzo życia, no pod warunkiem, że uda się jutro od wujka pożyczyć samochód. Ale myślę, że się uda. Z wujkiem się dobrze żyje, z wujkiem da się wszystko dogadać. Także myślę, że się uda. Proszę pana, gdzie tam pan chodzi? Mus. Mus! Puśćcie. Puśćcie, dobrze ci nagrałem, no. Tak dużo psów, a ty chodzisz między nimi. Na drzewo uciekać przed psami. Zaskoczyli cię. Cała zgraja kolegów Tulfiego i koleżanek. Co? Na co jesteś taki zły? Na co jesteś taki zły? Już? Okej? Nie wchodź tak wysoko, potem nie zejdziesz, będziesz musiał ściągać. No, także tyle na ten moment. Na ten moment tyle. Może jeszcze coś nagramy, jak pójdziemy do cioci i do wujka zjeść. Zobaczymy. Idziemy na kolację do wujka i do cioci. Nie wiem, żona wróciła i wszystkie psiaki przychodzą teraz do nas pod dom. Nie wiem, tu chyba jakaś poszła informacja, bo jak Elvis jeszcze żył. Że Elvis tutaj dostawał dobre jedzenie. No i nie da się ukryć, że żonie najbardziej szkoda tego właśnie młodego, co tam jest z tyłu. Bo to jest młody pies, jeszcze widać po nim, że to jest młody pies. Leży duży. Kto wie, może kolejny psiak w miejsce Elvisa do adopcji plażowy. Jest pokojowo nastawiony, jest bardzo głodny, wchodzi często, jak są drzwi otwarte, to często wejdzie do domu, sprawdza, czy psy zjadły wszystko ze swoich misek. Także tak, idę się kąpać. Ernest nie została, byliśmy po drodze do cioci, poszliśmy z buta. Po drodze mieszka rodzina, siedziała Nestorka, Lula, babcia Engarsia. No ostatnia z tych roczników, co tata był. Strasznie przeżywała pogrzeb taty, jak była na miejscu, jak przyjechała, bardzo płakała i w kościele, i w kaplicy. No i to musi być bardzo nieprzyjemne uczucie, jak jesteś już tak leciwy. Tam ponad 90 lat jest na liczniku, ale cały czas chodzi, cały czas dobrze wygląda. Bardzo biegle mówi po angielsku. Normalnie się komunikuje, nie ma żadnych problemów z pamięcią. Przykro było patrzeć, jak jej było smutno, jak bardzo mocno płakała. Nic, idę się kąpać. Patrzcie, przychodzimy do wujka, a tu policja, jakaś awantura, to nie... Tylko syn wujka. Criminal. Criminology. Sweaty. Wow, it fits good on you. The first white policeman in The Sikihor. first white police. Oh, criminology. Nakanay police to. Na, bantay ka. Very nice outfit. Yeah. It's not warm to wear black? Igang it's very warm. No, najlepszy kolor na takie Wala słońce. nito kag residential. Residential. O, papiery. Electrical po niya, no? Electrical o kuan. Kanclerz leci przez papiery. Papiery odnośnie tego domu, co buduje dodatkowego, bo musi być, nie może być jeden licznik podpięty na Filipinach, musi być drugi licznik. Musi być dokumentacja tego, jak będzie woda podpięta, kanalizacja i takie sprawy. Ay, mangita ra ta. No i te dokumenty trzeba jeszcze dorobić do tej struktury, mimo że struktura już jest zbudowana. Po two bedrooms. Mura na. Kani. Hala, duplex ra ba tong gibuta? Can you see it? No, jesteśmy pod sklepem, siedzimy sobie na murze morskim. I słabo to widać, ale widać. Macie okazję zobaczyć, właśnie wchodzą chłopaki do wody na
Nocne polowanie Should I give z them kuszą, flashlight? z harpunem. Who? They don't need, they have their own flashlight. I want to see them. No, you cannot see anything. Ilu ich weszło? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, co najmniej 7. 5, 6. Z harpunami, z płetwami prymitywnymi, kawałek plastiku. Nie widać na kamerze jakaś Dami czysta ang woda. kaayos tubig. Very nice. Nie, mahulog ang cellphone. Idą na polowanie. I rozpoczynamy kolejny dzień. Od rana przyjadą chłopaki, to pójdzie się do wujka, pożyczy się 3 pręty zbrojeniowe 9 mm, bo potrzebne są na już, żeby od rana można było robić strzemiona. A jak pożyczę te pręty z chłopakami, no to wsiadam sobie na skuterek od wujka. No i jadę ogarnąć temat opony do samochodu, żeby samochód był sprawny. Wczoraj nie było prądu. Nie to, że cały dzień, ale można przyjąć, że większą część dnia. No i dzisiaj rano, też jakoś o godzinie 6 wyłączył się wiatrak i znowu nie ma prądu. Ciekawe, jak długo tego prądu nie będzie. Gdyby nie narzędzia na baterię, Makity, no to co? Zębami bym te pręty ciął? A tak, 4 baterie, szlifierka kątowa i da radę po prostu coś robić. Chłopaki, co pracują przy tej strukturze, też mają narzędzia na kablu, szlifierkę kątową. I też wczoraj, jakby nie moja szlifierka, też nie mogliby sobie podocinać elementów i kontynuować pracy. Także albo generator, albo narzędzia na baterię. A najlepiej jedno i drugie. No nic, zaczynamy kolejny dzień. Trochę więcej miejsca się zrobiło. Wzięli, wymurowali te hollow bloki. Ale tu jest cicho, jak nie ma prądu. Nigdzie żadna muzyka nie gra w tle. Cisza, spokój. Dobrze, zaczynajmy. Dzisiaj we wtorek niewiele nagrywałem, bo i niewiele się działo. Chłopaki, ci co pracują ze mną, nie przyszli do pracy. Ma to związek z polityką. Na Filipinach teraz będą się odbywały wybory takie lokalne na majora, Siquihoru, jakichś tam innych mniejszych rejonów, jurysdykcji. No i korupcja, wiadomo, na Filipinach jeżdżą. Dzisiaj też jeździli tutaj, stają, jedzie jakieś 2 samochody. Zauważyłem, że z reguły białe. Jakieś jeepy drogie takie, obklejone plakatami, że major ktoś tam, że głosuj na kogoś tam. Zatrzymują się, dzień dobry, niby, że dbają o ludzi. Wysiądą na chwilę, pogadają tutaj pod sklepem, dadzą każdemu do ręki 3000 peso za głos. I tak się na Filipinach przepycha wybory. No i chyba, bo dzisiaj na Siquihorze widzę, że większość pojechała do Siquihor, bo było jakieś duże spotkanie. No i wydaje mi się, że chłopaki też tam pojechali, bo oficjalnie nie wiem. Ja od rana załatwiałem tą oponę, zaprawiałem multicaba i tu wszystko działa. Chłopaki, co pracują tutaj, zrobili konstrukcję, dzisiaj przyspawali konstrukcję, która będzie dachem. Trochę podkopali fundamenty dalej. Trochę dzisiaj porobili. A jeszcze na koniec dnia próbowali podpalić te pięki. Ja mówię, że dobra, już im pomogę. Mam diesla, mam trochę drewna. No i wypalam tam pięki. Najgorszy to będzie ten, bo to jest świeży machoń. Ale jakiś czas temu, dawno temu, to go wierciłem, podlewałem dieslem, podpaliłem go raz. Dzisiaj, jak podpaliłem go drugi raz, to widzę, że bardzo ładnie się zajął, czyli ten diesel w środku jeszcze gdzieś w nim był. Może do jutra się to wypali i wtedy będą mogli już wszystko robić. Dojechały do nich dodatkowe hollow bloki,
dojechało zbrojenie. Także tutaj chłopaki będą kontynuowali jutro. My z naszą kuchnią też będziemy kontynuowali jutro. Duże problemy z prądem przez ostatnie 2 dni. Wczoraj nie było prądu większą część poranka. Dzisiaj nie było. Nie, dzisiaj prąd był. Ale internetu nie było przez 2 dni. Nie mieliśmy przez 2 internetu. Gdzieś kabel został znowu przerwany. Tak jak ostatnio ktoś drzewo obalił albo coś. Jakiś inny problem. No i tak lekko odcięty od świata bez internetu. No ale jak wiecie, mamy ten komfort, że idziemy sobie tam, po plaży tam. Tam mamy Lazy Beach Club. Byliśmy dzisiaj na pizzy. I tam sobie usiedliśmy podpięci pod Starlink. Bo żona musiała porozmawiać z mamą. Także na chwilę na internecie byliśmy. Plan na jutro: dokończyć te belki zbrojenia, zacząć robić siatkę. Będzie gotowe to. No to robimy szalunek z zewnątrz. Muszę też zamówić resztę materiałów, cement i piach. I może piątek albo sobota byłoby wtedy lane. Byłby wtedy lany beton. Dzisiaj już nie będę więcej nagrywał, bo i tak mówię, niewiele się dzieje. Delikatne przeorganizowanie w środku. Wiadomo, żona wróciła, to kuchnia zniknęła ze stołu. Kuchenka stoi teraz tutaj. Jakoś na dniach, bo już są zamówione, nie wiem, 2-3 dni powinny przyjechać płyty, żeby skończyć drugie piętro, to wtedy zaczniesz tu sprzątać na poważnie. W międzyczasie też już będzie wylany tutaj strop. Rzeczy z kuchni zostaną tutaj na razie, dopóki nie będzie kuchni, to jeszcze chwilę, a resztę rzeczy niepotrzebne, tak jak niektóre moje narzędzia, cały ten składzik, no to można to posprzątać i wynieść po prostu na górę, żeby już tam docelowo sobie było na razie. Dobrze, będę się żegnał. Nie spodziewałem się, że dzisiaj nie przyjdą chłopaki. Wczoraj jeszcze posiedzieliśmy dość długo u wujka, poszliśmy na obiad. Jak zjedliśmy obiad, to wujek postawił piwo. Jak wujek postawił piwo, to ja postawiłem piwo. Potem wujek postawił piwo i ja postawiłem piwo. I tak wypiliśmy 4 piwa. I zeszło nam na rozmowie, siedzieliśmy na murze morskim. Nie było prądu, nie było internetu. Cisza, spokój. Odpoczynek. I rozmowy na różne tematy z wujkiem i z ciocią. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za lajki. Witam nowych subskrybentów. Pozdrawiam Was serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. No, niech to się powoli wszystko już dochodzi do jakiegoś etapu bliżej końca, docelowego. Szczególnie ta kuchnia. Tam jeszcze jest sporo pracy, a czas po prostu goni. Ale nic, zrobi się to. Na razie.